A w tym tygodniu na Motookiem test chyba jednej z najbardziej hardkorowych terenówek, które możecie praktycznie od razu po wyjeździe z salonu jechać prosto do lasu i utaplać wasz samochód prosto w największym błocie. Co mamy do testów? Mamy oczywiście Jeepa Wranglera 4xe, czyli wersję hybrydową i to jeszcze z pakietem Rubicon, czyli najdzielniejszą terenówkę, jaką możecie zakupić u nas w Europie i od razu po wyjeździe z salonu udać się prosto na rajd turystyczny, jeśli chodzi o offroad. Zapraszam Was na test Wranglera 4xe Rubicon. Wrangler oczywiście samochód terenowy od tylu lat, który się praktycznie nie zmienia. Jego stylistyka, tak jak widzicie, jest znana. To jest samochód ikoniczny, który praktycznie nie zmienia się z generacji na generację. Ten samochód to jest istne wcielenie nowoczesności w starym wydaniu i w starej ikonicznej bryle. Każdy oczywiście dzieciak czy każdy fan motoryzacji rozpozna na ulicy Wranglera i tutaj nie ma co zbytnio się jakoś parzać nad całą stylizacją. Jeep Wrangler, jedna z najbardziej ikonicznych terenówek. Dlaczego ikonicznych? Bo każdy zna Jeepa Willisa i Jeepa Wranglera. Jeep Willis to był samochód, który zapoczątkował całą erę Jeepa, jeśli chodzi praktycznie o wojsko, bo tak, te samochody znacie, te małe oczywiście wojskowe Willisy, które jeżdżą po całym świecie i jeździły w pewnym momencie do momentu, kiedy Jeep nie postanowił jednak stworzyć kolejnego modelu, którym jest właśnie Wrangler. Wrangler od tylu lat pozostaje w takiej samej bryle i każdy zna Wranglera, bo to jest jedna z najbardziej charakterystycznych terenówek, które praktycznie jeżdżą po naszych drogach. Oczywiście duże nadkola, duża maska, ogromne zderzaki, standardowo okrągłe reflektory, które są charakterystyczne dla Jeepa, a także 7-żeberkowy grill, który jest takim elementem wyznaczającym właśnie, że to jest Jeep. Czas na stylizację Jeepa Wranglera. Każdy chyba wie, jak wygląda Jeep Wrangler i to jest jeden z samochodów, w którym mogę sobie usiąść i Wam poopowiadać, jeśli chodzi o stylistykę. Samochód, jakim jest Jeep Wrangler, to jest nowoczesność ubrana w tradycję. Dlaczego tak mówię? Bo zobaczcie na ten samochód. Ten samochód nie zmienił się już od lat. Pierwsze wersje oczywiście charakterystycznego Jeepa Willisa, który był oczywiście samochodem wojskowym, przerodziło się potem w Jeepa Wranglera, którego aktualnie także widzimy. Ten samochód praktycznie nie zmienia się, chociaż już ma 4 generacje za sobą i najnowsza JL, jeśli chodzi faktycznie o tą stylizację, także nie zmienia kształtu znanego nam Wranglera. Oczywiście samochód, jak to Willys, jak to Jeep Wrangler dokładniej, jest charakterystyczny. Zobaczcie na te poszerzone błotniki. Po pierwsze, w nowej wersji możecie mieć oczywiście lakierowane błotniki. W poprzednich niestety takiej opcji kompletnie w salonach nie było. Teraz w tym momencie, tak jak widzicie w naszej wersji, mogą być one w białym kolorze, razem zgodnie oczywiście z lakierem. Duża maska, oczywiście duża i kwadratowa maska z dużymi przetłoczeniami, ze sporym garbem na środku, z także naklejką 4xe, która jest charakterystyczna dla właśnie wersji hybrydowej. Do tego światła, nowoczesne światła przywędrowały właśnie do Wranglera. W poprzednich generacjach najczęstszym elementem tuningowanym przez wszystkich offroadowców to faktycznie były światła. Jako że Jeep Wrangler posiada standardowe światło o takim samym rozmiarze jak w każdych terenówkach, czyli okrągłe światła, w większości one były wymieniane na reflektory jakiegokolwiek systemu LEDowego. Oczywiście chińskie tanie zamienniki lub trochę droższe, bardziej markowe. W nowych Jeepach nie trzeba już tego robić, bo zobaczcie, że przywędrowały tutaj na błotniki, przywędrowały światła dzienne oraz światła główne pojawiły się także już w wersji w pełni LEDowej, włącznie ze światłami długimi, które posiadają także system automatycznych długich, więc jazda w nocy tym samochodem jest dosyć przyjemna, bo ten samochód naprawdę dobrze oświetla drogę, a nie mówię już tutaj o pewnych tuningach, które później możecie zrobić, czyli dołożenie dodatkowych świateł tutaj, dołożenie dodatkowego LED bara i jeszcze paru innych cudów tuningowych, które do tych samochodów po prostu jest ogrom. Standardowo, jak to we Wranglerze, charakterystyczny przód to są właśnie te okrągłe światła, a także i 7-żeberkowy grill, który oczywiście jest nawiązaniem do Jeepa Willisa i Forda GPW, bo to też samochody, które w pewnym momencie były zamienne i nie tylko Jeep Willys wygląda jak Jeep Willys, bo także Ford GPW także tak wyglądał. 7 żeberek i 7 naprawdę fajnych elementów. Oczywiście charakterystyczny plaster miodu dla Jeepa, troszeczkę różniący się pomiędzy wersją oczywiście 2.0 turbo, a wersją hybrid. Tu jest minimalna różnica. Do tego przywędrowała tu oczywiście kamera z systemu 360 stopni, tak zwanego off-road.
Mamy tutaj kamerę przednią ze spryskiwaczem, który jest połączony oczywiście tak, żeby wyczyścić tą kamerę w trudnych terenach, bo ten samochód do tego jest stworzony. Mamy oczywiście także 7 kolorów. Tak jak mamy 7 żeberek, tak samo mamy 7 kolorów, jeśli chodzi o ten samochód. Naprawdę paleta jest szeroka i naprawdę ładne kolory możecie mieć, z czego moim chyba ulubionym jest ten taki, wiecie, dosłownie żółty kanarkowy. Wygląda prześlicznie i to jeszcze w wersji Rubicon to jest jedna z najlepszych stylizacji tego samochodu. Kolejnym elementem, który najczęściej jest tuningowany w tej wersji, w najnowszych wersjach i jest problemem od razu po wyjeździe z fabryki, to jest ten zderzak. Tak, zobaczcie, że ten zderzak jest niczym łopata. On jest po prostu ogromny, szeroki i dosyć także długi. To jest jego problem. No może nie taki problem, bo mogę sobie faktycznie na nim usiąść bez żadnego problemu i sobie na nim siedzieć. Ale jest to problem w terenie. W terenie ze względu na to, że ten zderzak zachowuje się jak łopata, bo zobaczcie, on bardzo mocno wystaje przed. A koła są troszeczkę z tyłu. Jeep Wrangler ma takie kąty natarcia i takie elementy terenowe, że on praktycznie jest w stanie podjechać pod naprawdę pionową prawie ścianę, ale niestety to go bardzo mocno ogranicza, bo pierwsze, z czym się zderzycie, to faktycznie zderzak o piasek, o skałę i to Was zatrzyma, bo dalej już nie pojedziecie, bo koła nie będą miały kontaktu. Więc najczęstszym elementem, który jest modyfikowany w tych samochodach, to jest wyrzucenie tego zderzaka, założenie krótkiego zderzaka, oczywiście także przygotowanego pod wyciągarkę i wtedy temat mamy zamknięty. Niestety wersje europejskie mają tak duży zderzak ze względu na prawo ochrony pieszego i systemy europejskie odnośnie bezpieczeństwa. Systemy w Stanach troszeczkę inaczej to regulują i tam takie zderzaki nie występują, w Stanach występują krótsze zderzaki. Czas na boczną strefę, a jak to w terenówkach praktycznie to jest kanciasty samochód. Tak, bo terenówki w większości są kanciaste i Jeep też tego nie ukrywa, bo jest kanciasty. Bardzo duże nadkola, zobaczcie jak wysokie. Oczywiście w wersji Rubicon one są jeszcze także powiększone i są wyżej. Bardzo duże koła, oczywiście 32 cale, tutaj wjechały naprawdę konkretne terenowe opony. Widać także tutaj tą zabudowę niczym z kiosku ruchu, czyli pionowa szyba. Tak. W wersji najnowszej JL została też poprawiona troszeczkę szyba względem poprzednika. Jest minimalnie pod innym kątem zrobiona po to, aby nie było aż tak dużego oporu aerodynamicznego oraz takiego dużego szumu, bo to był w poprzednikach dosyć duży problem. Szyba jest minimalnie przesunięta i minimalnie bardziej położona, co nie zmienia zbytnio charakterystycznej bryły Wranglera, ale poprawia komfort i to naprawdę jest ciekawy element. Przednią szybę oczywiście możecie położyć do przodu. Tutaj są specjalne takie uchwyty, jeśli chodzi o przednią szybę, bo tak, ten samochód możecie praktycznie całe rozebrać. I tak samo, przednią szybę wystarczy zdjąć oczywiście wycieraczki i położyć do przodu, tak żeby po prostu poczuć wiatr we włosach, nawet nie mając przedniej szyby. Kolejnym elementem, który został zmieniony, jeśli chodzi o poprzednie generacje, to jest na pewno ten port ładowania. Tak, tu znajduje się port ładowania, który jest oczywiście od naszej hybrydy typu plug-in. O tym porcie za chwileczkę sobie jeszcze porozmawiamy. Kolejnym takim standardową i bardzo charakterystyczną rzeczą dla terenówek to jest ich surowość. I tak samo jest surowy Jeep Wrangler już od tylu generacji. Zobaczcie na to. Proste, normalne zawiasy. 2 zawiasy na zewnątrz, kolejne 2 zawiasy na tylnych drzwiach i to praktycznie cały czas jest tak samo. Ogólnie też drzwi, to są furtki praktycznie, takie jakbyście mieli na ranczu. To jest po prostu charakterystyczny element, który w Jeepie występuje tyle lat i faktycznie to jest takie ikoniczne. No i tymi 3 drzwiami po prostu trzasnąć. Nie możecie nimi tak po prostu leciutko zamknąć, bo one się czasem zamykają, czasem nie. Teraz samochód stoi delikatnie z górki, więc się zamykają. Ale w większości trzeba po prostu trzasnąć. Ale to jest i tak dosyć przyjemna rzecz, bo to jest ten taki dźwięk, jak znacie na przykład z G-klasy, to we Wranglerze jest bardzo podobny dźwięk zamykania charakterystycznych faktycznie tych drzwi. Mamy także tutaj znaczek Trail-Rated oraz oczywiście z boku przypomnienie, czym jedziecie, czyli Jeepem Wranglerem Unlimited. Oczywiście także mamy tutaj troszeczkę inaczej zrobiony próg, a także i warto wspomnieć o długości całego samochodu. Teraz w tym momencie w Europie jest dostępny tylko jeden Jeep Wrangler. Kiedyś były różne wersje. Były oczywiście dwudrzwiowe oraz czterodrzwiowe. W tym momencie możecie kupić tylko czterodrzwiową wersję, która ma długość 4,8 metra.
Poprzednie wersje krótkie były oczywiście naprawdę sporo krótsze i także różniły się rozstawem osi, co pozwalało oczywiście w offroadzie więcej zdziałać w takich naszych polskich warunkach jeżdżenia pomiędzy drzewami. Ten samochód jest lepszy troszeczkę bardziej na wyprawy turystyczne ze względu na to, że ma faktycznie tylne drzwi i dosyć sporo miejsca także w środku oraz w bagażniku. 3 metry rozstawu osi, to jest naprawdę już dosyć dobry element. Krótsza wersja miała 2,6 niecałe metra długości, jeśli chodzi o rozstaw osi, więc była o wiele krótsza i jeszcze sprawniejsza, ale niestety nowy Wrangler 4XE w Europie będzie występował i występuje tylko w wersji czterodrzwiowej i tylko w takiej wersji 4XE, jak widzicie. Dalej idąc, jeśli chodzi o wymiary, Wrangler jest też dosyć wysokim samochodem, o czym się przekonałem myjąc go dla Was, bo w większości ten samochód nie jest taki czysty, jak go widzicie teraz. On w większości jest jednak brudny i w większości po myciu także ja jestem brudny, co może delikatnie być też po mnie widać. 1,90 m wysokości w standardowych wersjach to jest faktycznie wysokość Wranglera i jeśli chcecie umyć dach, to najczęściej wiąże się z wzięciem drabiny albo stawaniem na progu. I wiecie, po prostu myciem tego ogromnego, płaskiego dachu i to jest element w takiej formie. Warto także wspomnieć, że dach jest dosyć specyficzny. Zobaczcie, że tu jest rynienka, jak w starych samochodach terenowych, odprowadzająca wodę. Tu są takie stare, charakterystyczne elementy i dlatego mówię, że stara bryła z nowoczesnymi elementami, po prostu tu też widać tą terenowość. Jeśli chodzi o prześwit, wersja Rubicon ma 25,3 cm prześwitu, oczywiście do najmniejszego elementu, jakim jest pewnie główka mostu. I ten oczywiście prześwit jest różniący się, bo wersja Sahara ma 24 cm, a wersja Rubicon, czyli fabrycznie zmodyfikowana do terenu, już ma 25,3 cm. I taki prześwit naprawdę potrafi zdziałać w terenie dosyć sporo. Czas na tylną część bagażnika i ogólnie tylną część nadwozie. Jak w terenowych samochodach, tu jest prosto ciosanie i tak to wygląda. Jeep Wrangler jest po prostu prostym kawałkiem klocka i tak to ewidentnie wygląda. Oczywiście tylna część to jest troszeczkę parę ciekawych smaczków. Na przykład te wystające lampy LEDowe, które teraz faktycznie są LEDowe. W poprzedniej generacji nie były, teraz są zastosowane bardzo ładne LEDowe światła, które oczywiście mają bardzo ładny także wzór i w pełni są LEDowe. Tu nie ma żadnego elementu, jeśli chodzi o zwykłą, tradycyjną żaróweczkę. I chodzi o to także, że te elementy są też wysunięte ze względu na system blind spot, który też jest zamontowany w tylnych reflektorach i wykrywa nam samochody poprzeczne, dlatego też są przesunięte i delikatnie wystają. Nowoczesność w starym stylu. Mamy także oczywiście oznaczenie 4XE z oczywiście naszego modelu. Tutaj wcześniej standardowo było 4X, no po prostu 4x4. Tutaj mamy ten element w formie niebieskich dodatków. W całym samochodzie ten niebieski dodatek także się przekłada, bo wersja hybrydowa faktycznie z tym niebieskim dużo wiąże. Mamy także standardowy zderzak, tak jak widzicie, on jest plastikowy. Ma także swoją kolejną wadę, ale to jest pierwsza wada, którą jak najczęściej ludzie modyfikują w tych samochodach. To jest ułożenie rejestracji. Zobaczcie, jak niskim punktem rejestracja jest zamontowana. To jest najniższy element całego samochodu i najczęściej nim możecie zahaczyć w terenie. Wyjeżdżając z jakiegoś głębokiego dołu, najczęściej po prostu podwadzacie to i cały zderzak niestety ląduje na ziemi, a nie na samochodzie, tak jak jest zamontowany. Większość modyfikacji polega na tym, że po prostu rejestracja ląduje faktycznie na kole, które faktycznie jest tutaj zamontowane i jest to takie same koło pod tym pokrowcem, bo oczywiście ten pokrowiec jesteśmy w stanie zdjąć. Tu mamy taką samą oponę jak we wszystkich, taki sam identyczny zapas jak to w każdych terenówkach. Warto także wspomnieć o tym, że w wersji 4XE mamy bardzo porządny hak, tak samo z przodu jak i z tyłu mamy jeden hak taki w kolorze niebieskim, no bo to 4XE. Mamy taki hak do wyciągania i on naprawdę się przydaje i to nie jest hak, który jest przymocowany gdzieś do nadwozia, to jest hak po prostu przyspawany do ramy, więc za niego możecie ciągnąć się na wyciągarce przez konkretne bagno i na pewno on się nie urwie. Jeśli chodzi także o stylizację całego tyłu, no to zobaczcie, mamy jedną część klapy, a także i oczywiście szybę, co możemy zaprezentować. To jest po prostu jak w klasycznych terenówkach. Otwieracie razem z kołem całość. Pewne modyfikacje są także do tego, jeśli chodzi o ten samochód. Jeśli założycie sobie tutaj większe opony,
to może klapa delikatnie nie wytrzymać i wtedy po prostu przenosi się tylne koło, zamiast montowane na tylnych drzwiach, po prostu zmienia się zderzak i wtedy ląduje dodatkowe podparcie, jeśli chodzi o ciężkie koła terenowe właśnie w formie zderzaka i to jest pierwsza modyfikacja. Oczywiście otwierany dostęp do bagażnika i szyba podnoszona. Tu jest wszystko dwudzielone i tak wygląda właśnie faktycznie cały tył Wranglera. 4XE to oczywiście hybryda i w większości hybryd niestety wydechy są dzisiaj chowane gdzieś głęboko pod samochód. Faktycznie w nowym Wranglerze ta rura nie jest jakoś super idealnie wyeksponowana, ale w poprzednikach 3.6 V6 też nie była. Dopiero przy akcesoryjnych układach wydechowych typu MagnaFlow, a tutaj były ładne dwie końcówki układu wydechowego, chociaż nie zmienia to faktu, że wersja 4XE oczywiście prawdziwy wydech także posiada, więc tutaj końcóweczka także jest i fajnie, że nie ma żadnych fake wydechów w tak rasowym samochodzie terenowym. No to czas opowiedzieć Wam, co oznacza ten wielki napis Rubicon. Pewnie żeście już zobaczyli na Instagramach czy jeszcze paru innych rzeczach, że najczęściej Wranglery są elementem właśnie takim, że te naklejki są bardzo ważne i tutaj najczęściej albo pojawiają się różnego typu wersje, albo pojawiają się różnego typu spersonalizowane przez właścicieli napisy typu Mojave, nie wiem, nick do Instagrama i tak dalej, ale faktycznie wersja Rubicon to dla tej wersji faktycznie jest ten napis i to on faktycznie tutaj najczęściej występuje. Co to oznacza i co to jest? Wersja Rubicon to jest oczywiście najwyższa wersja, oczywiście jeśli chodzi o Jeepa Wranglera i jest to fabrycznie zmodyfikowana wersja do terenu. Tak jak macie w normalnych samochodach sportowych, nie wiem, Mercedesa AMG, BMW M-Power czy jeszcze parę innych marek, to są najczęściej tunerzy, jeśli chodzi o faktycznie samochody do sportu. Tak samo jest w Jeepie, tylko że nie do sportu, tylko do offroadu. Podstawowa wersja, czyli taka najbiedniejsza wersja, to jest wersja Sport. Następnie jest wersja Sahara, która już jest przygotowana dosyć dobrze do terenu, ale nadal wyjeżdża na podstawowych oponach szosowych. A co do wersji Rubicon, no to tutaj jest sporo jednak zmian. Wersja Rubicon także to jest najwyżej wyposażona wersja Wranglera, już wyżej się nie da kupić. To jest taki tuning samochodu, jeśli chodzi o właściwości offroadowe, więc a jakie są te modyfikacje? No to chodźcie, już sobie opowiemy. Pierwszą modyfikacją Rubicona to są opony, felgi i ogólnie mosty. Zacznijmy sobie od tego, co najbardziej widać, czyli opony. 32-calowe koła, które wyjeżdżają faktycznie z salonu. To widzicie tą ogromną oponę i to jest opona typu MT, czyli Mud Terrain, przygotowana do naprawdę już sporo cięższych warunków niż opona oczywiście drogowa. To jest opona taka, która w większości już ludzie wymieniają w normalnych wersjach typu Sport czy Sahara, czy w poprzednich generacjach. Tak właśnie są modyfikowane te samochody do tego, żeby jeździły po terenie. Zobaczcie na tą ogromną kostkę. Oczywiście te opony to są markowe opony BF Goodrich, oczywiście Mud Terrain. Jest to dosyć dobry model opony, co prawda ma swoje także wady, o których się dosyć bolesnie przekonałem. Małe przygody, utknęliśmy. Tak, musieliśmy dzwonić po naszych kolegów pomoc, bo teraz się ciągniemy na linię, bo tam żeśmy w ciemnej dupie, krótko mówiąc, żeśmy utknęli. Te opony dosyć ciężko oczyszczają się w piasku i to jest ich problem. Najczęściej robią się po prostu gładkie sliki i to jest ich duży problem. Nie tak jak na przykład w Cooperach Discovery STT Pro 2, tam jest po prostu troszeczkę lepiej to zrobione, ale to nie zmienia faktu, że modyfikacje, jeśli chodzi o Rubicona, zaczynamy faktycznie od kół, które już fabrycznie są naprawdę dobrych rozmiarów i naprawdę już dobrze działają w terenie i jednak pomagają, bo pamiętajcie, 80% efektu jazdy terenowej to jest opona. Tak, opona, bo to ona musi się oczyszczać, ona musi wybierać i ona musi gryźć teren tak, żeby samochód przejeżdżał do przodu, bo pamiętajcie, że reduktory, blokady, inne cuda nie pomogą Wam wtedy, kiedy opona jest zaklejona i kręci się w miejscu. Wersja Sahara ma pewne swoje wersje wzoru felg. Tutaj macie 17-calowe koła i wersja Rubicon także. To są bardziej wytrzymałe jeszcze felgi, także bardziej przygotowane na jednak ciężką walkę w terenie. Dosyć ładny wzór, 17 cali, ale to i tak jest mniej ważne, bo to jest tylko felga. Tu najważniejsza jest opona. Co prawda jest fajny akcent, jak to oczywiście we Wranglerze, czyli mały Jeep Willys w kolorze niebieskim, bo to 4XE, także na kołach.
Kolejną zmianą oczywiście, jeśli chodzi o Rubicona, co prawda może nie tylko o Rubicona, bo wersja Sahara też to posiada, to są mosty. Mosty, czyli elementy, które przenoszą oczywiście faktycznie napęd na koła. Oczywiście są to słynne Dana 44, które w poprzednich generacjach nie były za udane, bo czasem miały swoje bolączki, ale to już jest trzecia generacja tych mostów i one naprawdę dobrze działają i przekładają ten moment obrotowy i tą moc faktycznie na te 4 koła. To są dwa sztywne mosty, czyli tradycyjne terenowe mosty. Warto także zwrócić uwagę na to, co ciekawe, Jeep to o tym w ogóle nie wspomina, ale miłośnicy Jeepa faktycznie mi o tym powiedzieli. To jest pewna różnica. Mamy także wersję w Stanach, bardzo pożądaną 392 z silnikiem 6.4 Hemi, który jest bardzo mocny i bardzo potężny. I tam są inne mosty typu Heavy Duty i one są po pierwsze szersze i koła stoją także szerzej. Co ciekawe, okazuje się, że wersja 4X, która ma także bardzo dużo mocy i bardzo dużo momentu, dostała mosty typu Heavy Duty i faktycznie pomiędzy wersją taką normalną, jaka była, czyli 2-litrowe turbo bez hybrydy, a wersja z hybrydą różnią się mostami, bo te mosty są szersze i faktycznie to widać, bo samochód stoi szerzej na kołach i te parę centymetrów mówi o tym, że mamy mosty typu Heavy Duty przygotowane na konkretny moment obrotowy, tak żeby się nie ukręcić od razu i to jest pewna minimalna różnica, o której Jeep czasem nie wspomina. Kolejnymi modyfikacjami Wranglera oczywiście to jest prześwit. Wersja Rubicon posiada, tak jak już może wspomniałem, więcej prześwitu. Tak, bo wersja Sahara posiada 24 cm prześwitu, wersja Rubicon posiada już 25,3 cm, więc faktycznie fabrycznie jest ten samochód podniesiony na zawieszeniu, co faktycznie także czuć, bo zawieszenie jest zmienione względem poprzednika, bo czuć po prostu, że jest bardziej miękkie w terenie, lepiej wybiera nierówności i także jest wyższe. Aspektem terenowym, kolejnym zmienionym minimalnie w Rubiconie także jest głębokość brodzenia. 760 mm to jest praktycznie tyle, ile zakrycie całkowicie kół oraz wysokość pierwszego także zawiasu na drzwiach. Co prawda jest minimalna różnica względem deklaracji producenta. Nie wiem, czy tak powinno być, czy nie, ale po moich testach zauważyłem, że można głębiej troszeczkę zabrodzić ten samochód, ale to ze względu na to, że filtr powietrza, a dokładnie zasys tego powietrza do silnika jest praktycznie tutaj, na tej wysokości końcówki maski, które Wam oczywiście pokażemy na przebitce. Jest on dosyć wysoko zamontowany, więc raczej myślę, że nie ma co się bać o jakby brodzenie tym samochodem w naprawdę głębokiej wodzie, chociaż nie zmienia to faktu, że elektryka i systemy napędowe elektryczne mogą nie do końca lubić aż taką wysokość. Warto także wspomnieć, że w Rubiconie kolejną modyfikacją to są te metalowe progi. Najczęstszym elementem, jaki jest problemem w terenie, to są progi. Wystające progi na przykład w Saharze bardzo łatwo można urwać, bo są po pierwsze plastikowe, a od dołu są metalowe. Ale najczęściej można je pogiąć na pierwszych górkach czy na pierwszych przekrzyżach, bo po prostu ten samochód osiądzie i w większości na tych progach zawiśnie. Tutaj ten element został zmieniony, to jest konkretna stalowa, metalowa belka, oczywiście od dołu przykręcona porządnie do ramy, więc te elementy chronią też Wasze nadwozie przed jakimikolwiek uszkodzeniami i także i w brodzeniu także pomagają, bo nawet jakby jakiś kamień się tu znalazł, to uderzy w tą belkę, a nie w Wasze drogocenne drzwi, więc tutaj jest kolejna zmiana, jeśli chodzi o Rubicona. 4XE, co to dokładnie oznacza, więc chodźcie, zaproszę Was pod maskę, a maskę specyficznie się dosyć otwiera, jak to w terenówce i jak to w samochodach sportowych. Nie otwieracie jej z wewnątrz, otwieracie ją z zewnątrz. Tu macie dwie ogromne klamry, które po prostu trzeba zwolnić. Lekko docisnąć maskę i po prostu nacisnąć mocniej i po prostu tu takie dwa elementy się otwierają. Ostatnią blokadą, tak jak widzicie, to musicie jeszcze tutaj zwolnić taki dzyngiel, po prostu go przesunąć lekko w tą stronę i otworzyć maskę. A jeśli byście nie chcieli, potrzebowali jeszcze mocniej po prostu, nie wiem, zrobić serwis Waszego Wranglera, to zawsze jeszcze można maskę dosłownie po prostu położyć na przednią szybę, tak jak ja to w tym momencie teraz zrobię. Ale w tym momencie ja mogę sobie, usiąść sobie minimalnie tutaj i opowiedzieć Wam faktycznie o silniku 4XE, który tutaj jest zamontowany, czyli jednostce dwulitrowej, tak, dwulitrowej jednostce i oczywiście silnikach elektrycznych i napędowi elektrycznemu, który także jest tutaj zastosowany. No to co, czas na hybrydę typu plug-in, tak.
to trochę głupio brzmi we Wranglerze, to tak jak brzmi, jakby Wrangler już był elektryczny. No nie jest jeszcze w pełni elektryczny, ale jest zelektryfikowany. Oczywiście zacznijmy od tradycji, czyli silnika spalinowego. W poprzednich generacjach był znany, jeszcze przed liftingiem był znany silnik 2.0 turbo, który już dosyć był dziwnym elementem w samochodzie typu Wrangler, bo najczęściej w tych samochodach jednak znany był silnik 3.6 V6 Pentastar oraz także w Stanach ta słynna faktycznie wersja, która wyszła teraz w tych okolicach roku półtorej, czyli 392, czyli silnik 6.4 Hemi, 450 koni, wiecie, no po prostu typowy amerykański przedstawiciel silnika w dobrej terenówce z dużym bulgotem V8, ale w Europie sorry Gregory, tego nie będzie i w ogóle nie będzie. Jeśli chodzi o silnik spalinowy, mamy tutaj 2-litrową jednostkę, 4-cylindrową turbo doładowaną, a generującą oczywiście już Wam mówię, bo tutaj jest trochę tych danych, 272 konie oraz 400 momentu obrotowego newtonometrów. To są duże wartości i to dzięki faktycznie turbosprężarce. Turbosprężarkę mamy tutaj i jest to turbosprężarka firmy Garrett, czyli dosyć dobrej naprawdę marki i ten silnik naprawdę bardzo dobrze robi w terenie i to już wiemy z poprzedniej generacji, gdzie był faktycznie sam ten silnik, on już naprawdę dosyć dobrze robił w terenie. Teraz przejdźmy sobie troszeczkę do elektryki i hybryd. Hybryda typu plug-in oczywiście potrzebuje baterie i potrzebuje także silniki i także oczywiście specyficzny napęd. Pierwszym napędem, czyli silnikiem P1 zwanym w Jeepie, to jest silniko-generator-rozrusznik, czyli tutaj ten element zamieniony jakby zamiast alternatora jest wsadzony tutaj silnik elektryczny, który po pierwsze ładuje baterię trakcyjną, po drugie napędza także oczywiście cały napęd i on ma moc, już Wam mówię, 61 koni i 53 Nm. Jest zlokalizowany tutaj, co także widać po pomarańczowych kablach z lewej strony silnika i to on generuje pierwszą moc. Drugim silnikiem elektrycznym, którego Wam nie pokażę, to jest silnik elektryczny zamontowany przed skrzynią biegów. Tak, trochę dziwny element, bo nigdy tam najczęściej silniki nie są montowane, ale tam został w Jeepie zamontowane i powiem Wam dlaczego. Pierwszym elementem to jest jego moc. Druga moc silnika P2 to jest 146 koni i 245 Nm. To są już naprawdę bardzo fajne wartości i łącząc te dwa silniki elektryczne w trybie elektrycznym naprawdę możecie się sprawnie poruszać tym samochodem i naprawdę dosyć szybko i dynamicznie jadąc tylko w trybie elektrycznym, a co dopiero w trybie hybrydowym. Łącznie całość ma 380 koni i prawie 700 Nm, a dokładniej 637 Nm, więc taka moc pociągowa w tym samochodzie. 6,2 sekundy do setki w tak dużym klocku, z takim napędem, to jest po prostu coś niesamowitego. Ta jednostka robi konkretne wrażenie, jeśli chodzi o przyspieszenia i także jazdę w terenie. Ale miałem Wam powiedzieć, dlaczego silnik elektryczny jest zamocowany także w skrzyni biegów, która jest 8-biegową konstrukcją typu ATX. Silnik elektryczny wylądował tam, dlatego że Wrangler posiada taki sam układ napędowy, jaki posiadał, czyli dwa sztywne mosty, reduktor i skrzynia biegów. Ten silnik napędza skrzynię biegów i po prostu dzięki temu możemy jeździć w trybie czysto elektrycznym także z reduktorem i także oczywiście z napędem na 4 koła w ciężkim terenie i faktycznie można jeździć jako samochód elektryczny w terenie. To jest coś niesamowitego i coś innowacyjnego jak na Wranglera. Kolejną różnicą między wersją Sahara a wersją Rubicon to są modyfikacje, jeśli chodzi o blokady napędów. Blokady, czyli blokady oczywiście tylnego i przedniego mostu. To są bardzo dwa ważne elementy, które różnią wersję Sahara od wersji Rubicon. Oczywiście macie tutaj taki ten magiczny czerwony przycisk i przycisk sway bar. Zacznijmy może od sway bara.
Sway bar, czyli rozpinany przedni drążek stabilizatora, czyli element, który pozwala Wam zwiększyć wykrzyż kół. Przedni stabilizator spina lewe i prawe koło po to, aby oczywiście buda nie ruszała się na zakrętach aż tak i stabilizowało to wszystko. Faktycznie ruchy nadwozia względem ramy na jeździe faktycznie normalnej, asfaltowej, ale w terenie większość ludzi potrafi wyciąć drążek stabilizatora. We Wranglerze jest trochę bardziej to ludzko zrobione. Mamy tutaj przycisk Sway bar. Ten przycisk po prostu aktywujemy wtedy, kiedy chcemy zwiększyć swój wykrzyż. Wystarczy, że po prostu ten przycisk sobie aktywujemy i wtedy drążek stabilizatora jest rozpinany i możecie zrobić konkretne wykrzyże kół. Kolejną różnicą, kolejną modyfikacją Rubicona to jest faktycznie ten czerwony wielki przycisk z napisem Front plus Rear Only. Co to jest? To są dwie blokady. Wystarczy, że zapniecie sobie, macie standardowo w normalnych wersjach Sahara macie tylko z tyłu blokadę typu ELSD, czyli samoblokującą się szperę tylną w formie płytek, sterowaną oczywiście elektronicznie za pomocą przycisku i to jest w wersji Sahara. W wersji Rubicon są 100% blokady elektroniczne, sterowane faktycznie z kabiny, więc jak już macie konkretną sytuację, że jedno z kół traci konkretnie podłoże i dostaje napęd, po prostu koło się kręci w powietrzu, a nie przenosi tego na napęd, a koło, które ma możliwość przeniesienia tego na asfalt, czy tam, znaczy na asfalt, na różnego rodzaju trawę, żwiry i tak dalej, stoi. No to wtedy zapinacie sobie po prostu przednią bądź tylnią blokadę po to, żeby to zdane z kół, czy na przedniej, czy na tylnej osi kręciły się z taką samą prędkością i po prostu z takim samym momentem obrotowym i dzięki temu faktycznie możecie wyjechać. Możecie także zablokować sobie przednią i tylną i to już jest coś, co faktycznie wszystkie osoby jeżdżące w terenie bardzo zawsze chcą i to jest jedna też z takich ważniejszych modyfikacji, bo po prostu te dwie blokady robią w terenie bardzo dużo i bardzo mało samochodów je posiada, więc to jest bardzo duży wyróżnik Jeepa Wranglera Rubicon, że on fabrycznie wyjeżdżając z salonu posiada te dwie blokady i to jest coś niesamowitego. Warto tylko zwrócić uwagę na to, że kiedy zapniecie te dwie blokady, to już praktycznie jedziecie w większości prosto. Jedziecie tak, jak są samochody do driftu przygotowane. Te dwa koła kręcą się z taką samą prędkością, więc o dużych skrętach kierownicą i manewrowaniu po placu niestety możecie zapomnieć. To jest tylko do użytku w terenie i to w tym momencie, kiedy zaczynacie już naprawdę głęboko brodzić i zaczynacie stawać. Czas na wnętrze. Już tu do Was wsiadam, tylko oczywiście trzeba się złapać i konkretnie wsunąć, a dokładniej wskoczyć do tego samochodu i zamknąć drzwi te ogromne. Co tu się dzieje i jak tu w ogóle wygląda? Dosyć nowoczesny kadr, dajcie znać, jak Wam się podoba takie ułożenie kadru, bo troszeczkę zaeksperymentowaliśmy przy tym samochodzie, więc oczywiście w komentarzu zostawcie znaka, czy takie nagrywanie wnętrza będzie dla Was dobre. Wracając do Jeepa Wranglera, wersja JL dosyć mocno zmieniła się i dosyć mocno unowocześniła się także względem wersji JK. Tutaj naprawdę dużo elementów zostało także zmienionych. Oczywiście także zostało troszeczkę bardziej unowocześnione w formie materiałów. Pojawiła się deska obszyta skórą na samej górze. Pojawił się także tutaj na środku element odnośnie całej hybrydy typu plug-in, czyli taki 5 diodek pokazujących stan naładowania akumulatora Jeepa Wranglera, właśnie dokładnie tej baterii trakcyjnej. Ciekawy element, który po podłączeniu do prądu wskazuje Wam od razu, jaki procent naładowania akumulatora faktycznie jest. Schodząc niżej, elementy tutaj zostały troszeczkę przeprojektowane i pojawiła się skórzane także obicie tego oraz taka niebieska nitka, która bardzo dobrze tutaj ładnie wygląda. Standardowo jak to we Wranglerze i w terenówkach, cykor łapka, bo jednak tu musicie się trzymać, a ogólnie szczerze powiedziawszy to jeszcze tutaj by się przydała, bo tutaj niestety musicie złapać się gdzieś za klatkę. Macie jeszcze tutaj element taki porządny do wsiadania, który tak jak już Wam pokazywałem, przy wsiadaniu po prostu jest troszeczkę łatwiej, żeby zasiąść tutaj za sterami. Napis Wrangler, oczywiście tutaj wszystko przypomina o tym, że siedzicie we Wranglerze. Mamy także nowoczesny system multimedialny, który tutaj przywędrował, czyli w wersji Uconnect, tak to się nazywa. To jest oczywiście mariaż z PSA, no bo wiemy o tym, że Jeep po prostu jest już teraz Fiatem i tak dalej, i tak dalej. Grupa PSA, grupa Stellantis, grupa FCA
i tutaj to wszystko się połączyło, czyli Francuzi, Włosi, Amerykanie i tak dalej. Mamy tutaj system Uconnect znany faktycznie z Fiata. Dosyć dużo ciekawych rzeczy, tryby offroadowe, kamera cofania, kamera przednia. Tutaj naprawdę dosyć dużo elementów jest takich, które Wam pomaga także oczywiście jeździć w terenie. Macie oczywiście to dosyć wszystko płynne. Jest także nawigacja, która jest niestety taka dosyć archaiczna, ale nie zmienia to faktu, że tutaj macie jeszcze coś takiego jak media, podłączacie sobie po USB-C albo po zwykłym USB Wasz telefon i wyświetla Wam się Android Auto czy Apple CarPlay. Macie tutaj naprawdę dużo różnych rzeczy. Macie także tryb Off-Road Pages, który najlepiej działa wtedy, kiedy macie zapięty 4H part-time albo 4L, czyli z reduktorem. On się troszeczkę ładuje, tutaj widzicie, zasuwa taki mały Jeep Gladiator po tych nierównościach. Nie wiem czemu Gladiator, a nie Wrangler, ale nie zmienia to faktu. Kąt skręcenia kół, jaki macie także zapięty napęd. Macie dodatkowe wskaźniki, jeśli chodzi o temperaturę płynu, oleju, akumulatora, napięcie i wszystkich różnych skrzyni biegów i ciśnienie oleju. Tego brakowało w poprzednich Wranglerach, bo trzeba było to realizować przez system OBD i wyświetlanie na komórce. Teraz tutaj jest to faktycznie wyświetlane. Macie także kompas i macie także przechyłomierz, który jest tutaj elektronicznie pokazywany. Bardzo fajny element. I front camera pages, która się po prostu wyświetla i możecie, co ciekawe, ją wyczyścić jednym przyciskiem. Teraz w tym momencie została wyczyszczona przednia szyba, znaczy tylnia szyba, a także i właśnie kamera przednia, w której jest, tak jak Wam już mówiłem, spryskiwacz. Warto także wspomnieć tutaj o guzikologii. Tutaj jest trochę takich, wiecie, jak to dla Amerykanów. Wszystko musi być ikonicznie i wszystko musi być opisane. Macie miód, to macie miód. Macie podgrzewanie foteli, macie tutaj. Sterowanie od podgrzewania kierownicy, macie. Temperatura, zmieniacie, wyświetla Wam się tutaj, a także macie oczywiście osobną zakładkę, która tutaj jest zrobiona i dosyć fajnie to wygląda. Ja wyłączę, bo niestety będzie nam dosyć mocno szumieć. Co ciekawe, nawet układ wentylacji w tym samochodzie jest ikoną Wranglera krótkiego. No coś po prostu ikonicznego i świetnego. Trochę rzeczy odnośnie hybrydy i parę innych rzeczy. Macie także jeszcze oczywiście sterowanie szybami, powędrowało tutaj, tak jak było we wszystkich Wranglerach, zawsze także jest tutaj na środku. To jest po prostu od szyb, bo jak zawsze we Wranglerze można zdemontować także drzwi i te elementy tutaj jednak zostają. Co ciekawe, mamy także tutaj taki panel AUX obok oczywiście trybów offroadowych i blokad. Tryby AUX to jest pakiet typu Heavy Duty. Ten pakiet pozwala Wam dokładnie dołożyć do Waszego samochodu 240-amperowy alternator, który jest wspomagany także o wiele większą baterią 700 amperów. I to pozwala Wam podpiąć dodatkowe akcesoria i skonfigurować sobie to tutaj. Oczywiście w ustawieniach tego samochodu, jak zjedziecie sobie tutaj na dół, macie wyłączniki AUX. I w tym momencie macie 4 konfigurowalne AUXy, które pozwalają Wam podpiąć wyciągarkę, dodatkowe oświetlenie i to może być przełącznik monostabilny albo zwykły załączający prąd on-off, a także możecie wybrać sobie, czy ma być zasilanie po akumulatorze stałe, czy także po zapłonie i czy ma być przywołany ostatni stan załączenia. Super rozwiązanie, 4 przyciski, które mogą naprawdę dużo elementów tutaj dodatkowych zmieścić, a Wrangler jest modyfikowalny na tyle, że tych elementów szybko pewnie zapełnić. Fajnie, że nie trzeba dokładać żadnych dodatkowych przycisków tutaj na słupku czy gdzieś, po prostu jest to ładnie wkomponowane w deskę rozdzielczą. Idąc dalej, ogromny oczywiście wybierak skrzyni biegów, który w tym modelu jest już shift by wire, czyli nie ma połączenia faktycznie ze skrzynią, jest elektroniczny i działa naprawdę świetnie, przód, tył, lewo, prawo. Co ciekawe, nawet na nim jest ikona oczywiście Jeepa Willisa. Obok mamy drążek do zmiany trybów jazdy, czyli odnośnie naszego napędu 2H, 4H oraz reduktor i tak dalej, ale o tym później. Standardowy, klasyczny, ręczny. Tak, to jest coś świetnego. Macie także nowoczesną kierownicę, tu się zmieniło sporo względem Wranglera, jest taka dosyć ładna, okrągła, przeszyta niebieską nicią, bo 4XE i oczywiście sterowanie tempomatem aktywnym, sterowanie komputerem pokładowym, który jest tutaj w formie ekranu oraz jeśli chodzi, mamy tutaj klasyczny, analogowy obrotomierz odnośnie silnika spalinowego, podział mocy, którą sterujemy
i także dwa ekrany tutaj zamontowane odnośnie poziomu paliwa czy poziomu nagrzania naszego silnika, jeśli chodzi o ciecz chłodzącą. I to tyle, jeśli chodzi o Wranglera. Naprawdę tu jest klasycznie, fajnie, ale i nowocześnie. No i warto zwrócić uwagę na to, że w wersji z hardtopem możecie otworzyć sobie tą przednią część, schować te dwa panele, tak jak my schowaliśmy po prostu do bagażnika, no i wiecie, po prostu podziwiać naturę do przodu, do tyłu. Jeżdżąc macie naprawdę fajną taką targę tego typu, a nie zmienia to faktu, że Wranglera możecie jeszcze bardziej rozłożyć. Czas na tylny rząd siedzeń, bo oczywiście wersja 4-osobowa jest troszeczkę większa, ale zanim to chciałbym podziękować także Sobiesław Zasada Automotive za użyczenie tego samochodu do testów i tak jak tu macie oczywiście wszystkie dane w Krakowie czy u nas w Łodzi na Starowej Górze możecie takie Wranglery kupić, a my już lecimy dalej do wnętrza. Jeśli chodzi o tylny rząd siedzeń, to jest bardzo dobry element we Wranglerze, bo tu jest naprawdę sporo miejsca. Oczywiście drzwi nie są zbytnio za szerokie i także są mocno podcięte, jeśli chodzi o nadkola czy progi. Wsiadając do tego samochodu trzeba bardzo mocno uważać po jeździe terenowej, żeby się po prostu o niego nie ubrudzić, bo w większości tu wszystko jest brudne. Chodźcie, zapraszam Was do wnętrza. Oczywiście z tyłu także macie tutaj cykorłapkę, no bo czegoś trzeba się trzymać oprócz fotela, ale też ułatwia to troszeczkę wsiadanie. Mamy sporo miejsca nad głową, bo tutaj miejsca jest naprawdę ogrom. Oczywiście ta klatka, która tutaj jest wewnętrzna, troszeczkę miejsca zabiera, tak samo jak głośniki systemu Alpine. Niesamowity system audio marki Alpine, czyli naprawdę konkretnego producenta, bo wiecie, jak zdejmiecie dach, zdejmiecie wszystkie drzwi, to troszeczkę bulwarówka musi być, czyli dobre audio z dobrym basem i dobrymi głośnikami jednak we Wranglerze jest. W wersji dwuosobowej częstym elementem, jak ktoś siedział z tyłu, to przy większych wybojach można było zahaczyć o klatkę. Tutaj tego elementu nie ma, tutaj możecie naprawdę się bardzo dobrze rozgościć, bo miejsca jest naprawdę wpyte dużo. Macie bardzo dużo miejsca przed nogami, bardzo dużo miejsca nad głową, ale nie dziwię się, bo to jest duży klocek, duży kiosk ruchu na kołach. Macie tak, tutaj bardzo ciekawe, oczywiście wszystko tu jest zrobione z takich typowych elementów militarnych. Tutaj taka siatka, bardzo ciekawe nawiązanie. Gazetowniki nie występują, to występuje po prostu siatka, w której coś wkładacie. Tak samo siatki są na każdych ze drzwi. Więc tutaj możecie wsadzić ogromną butelkę wody, czy jakąś krótkofalówkę, która się przydaje w terenie. Nowe są także uchwyty odnośnie drzwi, jest to troszeczkę inaczej zrobione. Ładne przeszycia, niebieskie nici, bardzo dobrze to wszystko wygląda. I skóra, tak, pakiet skórzany, oczywiście to jest pewna dopłata, chyba okolice niecałych 10 000 złotych, ale warto wziąć skórę, bo po prostu ten samochód o wiele łatwiej się czyści, w szczególności, że możemy zdjąć dach. Możemy zdjąć przednią część dachu, cały dach, możemy zdjąć drzwi, ubrudzić ten samochód w terenie, a skóra pozwala nam to po prostu dosyć szybko i skutecznie także wyczyścić. Także mamy tutaj naprawdę sporo miejsca, dwa Isofixy, jakbyście chcieli swoje dzieciaki także przewozić. Na jednym fotelu oraz na tym fotelu mamy także podłokietnik, który musimy podnieść tutaj zagłówek i mamy tutaj podłokietnik i jak to w amerykańskich samochodach dwa ogromne, duże cup holdery i tu nie ma żadnego problemu z kawą czy jakimś McDonaldem. Tutaj mamy też parę ciekawych smaczków. Zobaczcie, mamy na podłodze, oczywiście to są akcesoryjne maty, ale mamy napis Jeep. I mamy także łopatę oraz kilofa. Fajne nawiązanie. Do tego te wszystkie żłobienia, to są, wiecie, te linie takie typowo geograficzne i to naprawdę dobrze wygląda. Na środku Jeep Willys, żeby przypomnieć Wam, czym jedziemy. I na samym środku tutaj mamy dosyć ciekawie. Po pierwsze, dwa nawiewy, których we wcześniejszych wersjach zbytnio nie było. Mamy także sterowanie tylnymi szybami, które są tutaj, umiejscowione tak jak z przodu na samym środku. I co ciekawe, mamy tutaj jedno z większych centrum sterowania, jeśli chodzi o ładowanie Waszych urządzeń mobilnych. Po pierwsze, gniazdko 230V, 150W, pozwala naładować komputer, laptopa, drona, czy jeszcze parę innych elementów. Nie jest to za dużo, ale wystarczająco, żeby większość elementów po prostu po 230 podłączyć. Do tego, po podniesieniu tej klapki macie tutaj napis USB. A tych USB tu jest po prostu ogrom. Macie jedno i drugie USB standardowego rozmiaru oraz dwa USB typu C, więc tutaj możecie ładować 4 urządzenia naraz i nie ma z tym większych problemów. Naprawdę, tutaj wygodnie się i przyjemnie będzie także komfortowo podróżować, bo pozycja jest dosyć dobra. Kolana nie wiszą dosyć wysoko, miękka jest w miarę tapicerka i tu myślę, że naprawdę dłuższe eskapady w formie turystycznych wypraw będą naprawdę fajnym elementem. To co, lecimy dalej.
Wrangler Rubicon w tej wersji przedłużonej, czyli 4-osobowej, jest naprawdę praktycznym samochodem. 533 litry bagażnika to jest ogrom przestrzeni i zobaczcie, ile tej przestrzeni tu jest. To jest podawane do półki, czyli gdzieś do takiej wysokości. Do samego dachu Wranglera możecie zapakować prawie 890 litrów pojemności. To jest naprawdę ogromna wartość. Co ciekawe, także możecie mieć jeszcze tutaj schowek pod podłogą. My tu mamy aktualnie torbę z kablami do ładowania tego samochodu, ale tu jest jeszcze taki schowek, wiecie, na pas, na małą łopatę, saperkę, jakieś małe elementy, które mogą się przydać. Co ciekawe, tutaj także jest zastosowany element w formie, gdzie możecie odłożyć wszystkie śruby odnośnie rozkręcania tego samochodu. Tu możecie wszystkie śruby tutaj sobie powkładać, zamknąć i zabezpieczyć. Wiecie, że wtedy te śruby są po prostu bezpieczne. 533 litry i 890 litrów to jest duża wartość. Zobaczcie, tylko jedynie ograniczenie jest jedno w formie tej klatki, ale myślę, że i tak spakować tutaj można się na nie jedną dużą wyprawę. Złącze 12 V w bagażniku pozwala przewieźć jakąkolwiek po prostu lodówkę. Do tego tutaj macie system otwierania awaryjnego klapki wlewu paliwa, tak, pociągacie za ten sznurek, który tutaj po prostu jest zamocowany i pociągacie i otwieracie wlew, bo wlew jest w tych Wranglerach już sterowany elektronicznie i otwierany elektronicznie, nie da się go z zewnątrz normalnie klikiem otworzyć. Składamy sobie fotele, co prawda widzicie, jest ogromny próg, bo niestety bateria jest troszeczkę wyżej i fotele nie chcą się zbytnio złożyć dalej, ale nie zmienia to faktu, że teraz macie 1900 litrów pojemności. Może będzie tu problem ze spaniem, bo wspominam o tym, bo samochody terenowe najczęściej służą jako wyprawówki. Ale nie zmienia to faktu, że we wnętrzu Wranglera można zrobić jakąś zabudowę i jakoś korzystać z tego samochodu jako po prostu wyprawówki, bo miejsca tu jest dużo. 1900 litrów po złożeniu tylnych oparć to jest naprawdę dobry wynik, chociaż nie zmienia to faktu, że przy normalnym ułożeniu siedzeń te 530 i 800 litrów do samego dachu myślę, że spokojnie Wam wystarczy. We Wranglerze nawet macie ściągę, jeśli chodzi o Wasze kąty terenowe i wszystkie elementy. Macie tutaj na tylnych drzwiach plakietkę, która opowiada o wszystkich kątach, wszystkich długościach i wszystkich elementach do brodzenia i do taplania w samochodzie w błocie. Tutaj wszystkie takie typowe parametry, wiecie, w metrach, a dokładniej pewnie w calach, tak, bo to amerykański samochód, więc tutaj macie w calach. Wersja dwudrzwiowa, czterodrzwiowa i także słynna plakietka Made in USA, a dokładniej ten samochód jest zbudowany w Toledo, czyli Ohio, taki stan w USA. No to co? Trzeba zjechać w końcu Wranglerem z terenów ubitych i przejechać się szutrami i także i oczywiście elementami takimi ciekawszymi. No i tak jak widzicie, jesteśmy na polach, pomiędzy polami mamy po prostu naprawdę ciekawe tutaj tereny i tak jak zawsze Wranglerem jedziecie, woda, nieważne, wy po prostu przejeżdżacie i jedziecie dalej. I jedziecie sobie dalej, nawet na 2H jesteście w stanie naprawdę sobie fajnie pojeździć, bo ten samochód już naprawdę ładnie nawet ręcznym się nadciąga. Kolejna woda, wjeżdżacie i macie sru, kolejne wrażenia z wody i tak dalej, i tak dalej. Zapinacie sobie, jak macie troszeczkę głębszą wodę jednak, zapinacie sobie napęd, chociaż part-time i tak jak teraz widzicie, ładnie przez wodę, pach i pach. Po prostu to jest niesamowite, daje to takie wrażenia z jazdy, że to jest coś niesamowitego. Kolejne nierówności, do tego jakieś błoto. Bardzo dobrze też ten samochód to wszystko wybiera. Zawieszenie jest o wiele miększe niż było w poprzednikach i to naprawdę także czuć, bo takie widzicie, nierówności nie wybijają Was prawie pod sufit, tylko dosłownie jesteście w stanie bardzo przyjemnie także pojechać. Możecie także oczywiście stanąć sobie i tutaj pochillować, ale po co? Wystarczy, że sobie po prostu cofniecie, zapniecie napęd na 2, delikatnie przymkniecie okno i tyle. No i co? Kręcicie sobie po prostu jakiekolwiek pączki, tak? I to naprawdę można sobie, tu widzicie. Upust emocji jest niesamowity, jeśli chodzi o terenówki. Możecie mieć tylno-napędowy samochód, który kręci bączki. Możecie mieć niesamowity samochód, który jeździ w terenie naprawdę konkretnie. Ja znowu zapinam, bo w prędkości do 72 mogę sobie zapiąć. Zapinam part-time, a przede mną oczywiście co?
oczywiście kolejna woda. Woda, którą już oczywiście tutaj pokonywaliśmy, no i jedziemy sobie dalej. No i tak jak widzicie, bez żadnego problemu brodzimy i jedziemy dalej. Ten samochód jest naprawdę cholernie dzielny terenowo, w szczególności kiedy zaczniecie zapinać oczywiście także napędy, blokady, reduktory i tak dalej, a także i wszystkie oczywiście te spraye offroadowe, jeśli chodzi o blokady, a także i rozpinany drążek stabilizatora, więc to także robi tutaj sporą robotę. Czas na wrażenia z jazdy, jeśli chodzi o asfalt. Tak, no bo terenówka też musi jeździć po asfalcie, nie tylko po szutrach. Co prawda większość jazdy tym samochodem odbywa się w takiej formie, że szukacie jednak bezdroży po to, żeby zawsze gdzieś pojeździć po szutrze, po to, żeby pojeździć po bezdrożach, po kałużach, po błocie i tak dalej, ale nie zmienia to faktu, że nadal trzeba tym samochodem umieć jeździć po normalnym asfalcie. I jak to we Wranglerze? Precyzja prowadzenia istnieje, ale trzeba dosyć mocno się o nią doprosić, bo jednak skręcanie tym samochodem na tych wielkich kołach 32-calowych MTK-ach, no to jest niestety dosyć duży problem, no bo zobaczcie, jadę prosto, nic, dosłownie nic. Tutaj naprawdę trzeba zrobić konkretne manewry, żeby ten samochód po jakimkolwiek ruch zrobił oczywiście na drodze. Oczywiście to postaramy się Wam pokazać teraz na teście łosia, który wykonaliśmy, żebyście zobaczyli faktycznie, jak ten samochód się buja i jak ten samochód się sprawuje, jeśli chodzi o normalną szosę. A tak to przejdźmy sobie dalej, bo wrażenia z jazdy, jeśli chodzi o zawieszenie, tu jest naprawdę przyjemnie i jest o wiele bardziej komfortowo niż było w poprzedniej generacji. To zawieszenie o wiele lepiej działa na nierównościach, o wiele lepiej wybiera te nierówności i jest bardziej miękko i przyjemnie. I wiecie, no ja miałem dość dużą okazję jeździć krótkim Wranglerem w poprzedniej wersji, czyli JK, i tam w większości każda dziura kończy się takim pop. Tutaj tego nie ma. Jest kompletnie inaczej, a to jest wersja Rubicon, czyli najbardziej uterenowiona, jaka jest możliwa, a jeszcze oczywiście można ją jeszcze bardziej uterenowić. Nie zmienia to faktu, że jazda tym samochodem po drodze to jest troszeczkę celowanie w czarne. Tak, mówię o asfalcie. Celujemy w nasz pas i po prostu celujemy tak, żeby zmieścić się oczywiście na drodze i jakoś jechać. Dziury, krawężniki, progi zwalniające i inne niedoskonałości naszych polskich dróg nie istnieją. Krótko i na temat. Nie istnieją i koniec. Nierówności takie poprzeczne trochę są wyczuwalne, no bo tak jak widzicie, no jedziecie dużym samochodem, wysoki środek ciężkości i się gdzieś tam bujacie z lewej na prawą, więc to jest jakiś mały element tego samochodu i to tyle chyba, jeśli chodzi o takie właściwości odnośnie zawieszenia. A teraz Wam pokażę, po prostu mam aktualnie okazję, wyprzedzamy. No właśnie, to jest chyba największy fan i największy generator tej frajdy we Wranglerze najnowszym, bo po prostu ten samochód zapiernicza. On nie jedzie, on zapiernicza. Jest tak szybki, że dawno żaden Wrangler nie był tak szybki. 6,2, znaczy 6,4 według katalogu. Nam się udało chyba nawet zejść do 6,2 sekundy do setki, co zobaczycie na próbach przyspieszenia. I praktycznie ten samochód jest niczym demon. 3.6 V6 Pentastar jeździło fajnie i naprawdę już miało sporo mocy, ale to ma jeszcze więcej. Po prostu zbieranie się tego samochodu nawet z napędem na 2 koła tylnie to jest coś niesamowitego, bo on po prostu zachrzania. Włączenie napędu na 4 od razu jest wyczuwalne, bo włączymy sobie 4 auto i w tym momencie dodanie gazu jest efektem po prostu katapulty do przodu i czuć, że on idzie z tych 4 łap. A najlepiej także to czuć, jak staniecie i naciśniecie ten pedał przyspieszenia od zera. My nie mamy teraz nic kompletnie w baterii, ale ten samochód i tak nadal mocno przyspiesza. To jest po prostu fenomen i szczerze powiedziawszy super, że ta wersja jest w Polsce, bo nic innego wcześniej nie było. Samo to 2.0 turbo było dosyć dobrym i udanym silnikiem, a dołożenie do niego jeszcze kolejnej mocy
i zrobienie z tego całego układu 380 koni zrobiło naprawdę fajny, naprawdę ciekawy samochód i jedyny samochód, który może być mocniejszy od tego Wranglera, no to może być Wrangler 392 ze Stanów. Nie możecie go kupić w Polsce, możecie go kupić tylko w Stanach i tam wiecie, 6.4 chemii może być jeszcze lepsze. O, terenóweczka. Co do układu hybrydowego, bo o to będziecie pytać, ile to przejedzie na prądzie i w ogóle czy się opłaca? Nie opłaca się, kompletnie się nie opłaca. Ten samochód na prądzie, jak żeśmy wyjechali z naładowaną baterią, to zrobił może ze 30 km, może. I to jest tyle, jeśli chodzi praktycznie o tą baterię. W zimę to zdaniem życia zrobi z 15-20 i koniec. Ale to nie jest po to, żeby jeździć w trybie elektrycznym. To jest was dopalacz, takie nitro trochę działa, jak strzał z nitro. Po prostu ten silnik elektryczny, jeden, drugi, załączają się i po prostu zasuwacie do przodu i działacie w terenie. To jest naprawdę niesamowita hybryda, jeśli chodzi o teren. Ona w terenie robi niesamowite rzeczy i nie ma takiego zawahania mocy. I działa też to wszystko z napędami, z reduktorami, z blokadą i tak dalej, i tak dalej. I co ważne, nie czujecie momentu przełączania się pomiędzy silnikiem spalinowym a silnikiem elektrycznym. Dodatkowo oczywiście tryb Safe, który Regeneration Max tak zwane, czyli hamowanie rekuperacyjne. Fajnie, bo z 90 km na godzinę puścicie pedał przyspieszenia, włączycie ten tryb, zwalniacie praktycznie gdzieś do 20-30 na godzinę i 1 km w baterii, czy 2 nawet potrafią się pojawić kolejne. Więc dosyć fajne, ciekawe rozwiązanie. Ja jestem szczerze powiedziawszy naprawdę zadowolony z tego silnika, bo myślałem, że będzie problem, jeśli chodzi o teren, a tu nie ma żadnego problemu. Jeep to Jeep, robi w terenie konkretną robotę. No dobra, ale jeszcze jest pewien aspekt terenowy, jeśli chodzi o przekładanie się tego na asfalt. Tak, terenówki najczęściej mają problem z różnego typu hamowaniem, bo niestety duże koła terenowe powodują to, że hamowanie jest dosyć specyficzne i po prostu nie jest bardzo mocno efektywne. Ja teraz pojadę, troszeczkę rozpędzę się gdzieś do 20. Dobra, zróbmy sobie tak z 60, 70, no z 70 stwierdźmy. Hamulec w podłogę. To nie jest dobry wynik. Ten samochód dosyć mocno podąża do przodu, w szczególności na tych MTK-ach. MTK-i to są opony przeznaczone bardziej do terenu niż bardziej na asfalt, więc hamowanie tym samochodem, bierzcie na to poprawkę. Po pierwsze, prawie 2,4 tony masy, 350 kg więcej przez baterię, która jest oczywiście pod tylnym rzędem siedzeń, a także i sama masa koła, Wranglera i tak dalej. Hamowanie w tym samochodzie trzeba planować wcześniej, w szczególności awaryjne hamowanie, tak jak widzieliście. On się zatrzymał dosyć dobrze, ale na niektórych niech będzie troszeczkę bardziej ślisko i on po prostu płynie do przodu. Na to trzeba mocno uważać, więc zwracam na to uwagę, bo nowy Wrangler hamuje dobrze, ale przydałyby się chyba jednak trochę większe i mocniejsze jeszcze hamulce. No to tak, udało nam się oczywiście pojeździć w terenie, udało nam się sprawdzić Wranglera Rubicona, ale nie sprawdzaliśmy go sami. Sprawdziliśmy go z osobami, które już jeżdżą poprzednimi generacjami Wranglera Rubicona, czy Wranglera zwykłego w wersji Sahara, czyli w wersji JK. No i teraz pytanie do Ciebie, bo Ty jeździsz wersją JK. Jakie dla Ciebie są różnice w wersji plug-in hybrid, czyli tej nowej 4X oraz jak wrażenia z nowego Rubicona względem poprzednika, czyli względem JK? Krążą różne opinie na temat elektrycznej wersji Wranglera, ale jestem mile zaskoczony. Napęd i sam silnik, przełożenie mocy na koła jest gigantyczne. W porównaniu nawet z wersją 3.6 to naprawdę jest odczuwalne i oczywiście uśmiech na twarzy się pojawia jeszcze większy niż w przyjeździe wersją JK. Co tutaj więcej możemy dodać? Oczywiście jak to przy okazji Jeepa, każda kolejna wersja jest bardziej ucywilizowana. Tutaj też widać tą różnicę. Coraz więcej nowości się pojawiło i więcej dodatków, których wcześniejsze wersje nie miały. Tak, na pewno elektroniki się mnóstwo pojawiło, co jest na plus dla kierowcy. Pytanie, jak będzie wyglądała eksploatacja
czy nie będzie z tym problemów. No, jakby nie patrzeć, jest to auto, które powinno być wodoodporne. Oczywiście to nie jest amfibia, ale gdzieś ten kontakt z błotem, z wodą jest. Zawsze był. Tak. I na pewno myślę, że w relacji kilku lat pewnie się to okaże. Czy odczułeś, że jest tutaj hybryda i czy odczułeś jakąś różnicę w napędzie, legendarnym napędzie takim jak masz w JK, czy w JL-u faktycznie czuć tą hybrydę i że tu są jeszcze silniki elektryczne i coś innego? Jak każdy elektryk oczywiście, także tutaj przy tych niskich prędkościach praktycznie toczy się bezszelestnie. To jest trochę dziwne w terenie. Tak, no jest to trochę dziwne, natomiast w momencie, gdy daje się gazu, rzeczywiście ta moc jest znakomicie synchronizowana z silnikiem spalinowym. Także tak naprawdę oczywiście nie ma czegoś takiego jak jest w V6, gdzie ten dźwięk silnika niestety pozostaje miły dla ucha. W szczególności po zmianie na Magna Flow. Tak, tutaj tego nie ma, natomiast moc i osiągi auta są naprawdę imponujące. No dobra, ostatnie pytanie. Czy byś kupił nową wersję i jakie są Twoje wrażenia z nowego reduktora z inną wartością, bo tu jest 4:1, a nie 2,72? Czy kupiłbyś wersję Rubicon i czy byś się zdecydował w ogóle na tą nową wersję, która jest jedyna teraz w Polsce oferowana, czyli 4XE? Oczywiście tylko Rubicon w moim przypadku, natomiast pytanie do klienta potencjalnego, jakie ma potrzeby i gdzie będzie tym autem przemierzał kilometry. Myślę, że różnica w napędzie, w samej kulturze napędu i w przełożeniach, no, jak w każdym kolejnym nowym aucie, oczywiście tutaj też miłe zaskoczenie. Kupiłbyś nowego? No Zamiast swojego? kwestia oczywiście ceny, to należy rozważyć. No i pytanie, które się każdemu nasuwa, Ile to pojeździ? ile to pojeździ, czy nie szkoda go w teren. No i to są wrażenia posiadacza wersji JK po jeździe nowym Jotelem, którą mu zafundowaliśmy. A my co? Dalej lecimy testować. Jesteśmy chyba w jednym z najbardziej kuriozalnych miejsc jak na Jeepa Wranglera, no bo wyjechaliśmy z terenu. Jest brudny. A jesteśmy chyba w jednym z dziwniejszych miejsc, takich, które pokazuję Wam najczęściej przy samochodach elektrycznych bądź zelektryfikowanych. No właśnie. Biorę specyficzny kabel i specyficzny otwieram port, który większość Wranglerów nie ma, ale nasz Wrangler ma, bo jest to hybryda typu plug-in i faktycznie trzeba go podłączyć do prądu, bo bateria nam się aktualnie już... Nowy Wrangler może ładować się z mocą do 7,4 kW energii, co pozwala Wam naładować baterię, która znajduje się oczywiście tutaj. To właśnie tu znajduje się pod tylną kanapą akumulator. Faktycznie litowo-jonowy, jest tutaj także rewizja dla serwisu, a także i co warte zwrócenia uwagi, jest tutaj Jeep Willys. Jest Jeep Willys, który ma znaczki plusa i minusa, czyli akumulatora. Tak, nawet takie smaczki w Jeepie oczywiście się pojawiają, jak elektryczne Willys. I tutaj mamy oczywiście zlokalizowaną baterię o pojemności 17,3 kWh, która pozwala przejechać, no właśnie, według Jeepa okolice 40 do 50 km, według nas po naszych szybkich testach może 30 zrobicie, ale ta energia bardzo, bardzo szybko oczywiście znika z tego akumulatora, ale to jest oczywiście odpowiedź Jeepa na to, żeby ten samochód mógł być sprzedawany w Europie, no bo emisja CO2, więc będą bardzo częstym, znaczy może nie super częstym, ale to będzie taki pewien widok w domu czy pod galerią handlową, że tak, taki ubłocony samochód będzie faktycznie terenówką. Nawet jest więcej, 8 kW, więc mamy bardzo dobrą nowinę. Samochód ładuje się 8 kW. Wspominam, już Wam powiem. 2 godziny do pełna. Sympatyczny i w miarę dobry wynik. W domu
okolice 5,5, też nie jest źle. Ale to pozwala przetrwać takiemu samochodowi, jaki Jeep Wrangler faktycznie jest w naszej Europie. Czas podsumować Jeepa Wranglera, a dokładniej ze 4 czy 5 dni związanych właśnie z Jeepem Wranglerem. No i teraz zaczynamy może od cen. Ceny to jest element chyba najgorszy w tym samochodzie, bo te marzenia i ten samochód, który faktycznie, może to było widać w tym materiale, może nie, to jest moje małe marzenie od tylu lat, które próbuję gdzieś tam spełnić. I właśnie to jest chyba największy problem, czyli jego cena. Nowy egzemplarz, taki jak ten, prosto z salonu w wersji Sahara kosztuje, uwaga, 350 000 złotych. Tak, 350 000 złotych za terenówkę, którą wjedziecie w las, zaraz zaczniecie ją taplać, brudzić. No niestety to jest dosyć dużo. Wersja Rubicon wymaga dopłaty kolejnych 10 000 złotych, czyli mamy już 360 000 złotych za naprawdę już bardzo dużo modyfikacji. Szczerze powiedziawszy, ja od razu bym wybierał wersję Rubicon, bo wersji Sahara po prostu się nie opłaca. 10 000 złotych przy takiej kwocie to już nie będzie naprawdę dużej różnicy w racie leasingowej, czy na pewno w Waszym portfelu. To jest tylko 10 000 złotych, a jak patrząc na to, jak idzie nasza inflacja w Polsce, to niedługo to 10 000 złotych to będzie praktycznie nic. Nasza wersja testowa i nasz egzemplarz jest oczywiście doposażony jeszcze w pakiety Heavy Duty, skóry i jeszcze parę innych rzeczy, a także ten hardtop. Cena dobiega prawie do okolic 400 000 złotych, a dokładnie 390 chyba 5 000 złotych ze wszystkimi dodatkami. A to nie jest koniec. To nie jest koniec, bo jak kupicie taki samochód, to mogę Wam praktycznie zagwarantować, że jeśli polubicie offroad, to zaczniecie go modyfikować. Zderzaki, wyciągarka, podniesienie minimalnie zawieszenia, dodatkowe osłony, dodatkowe oświetlenie. Tak, czyli kolejne 20 pewnie tysięcy, jak nie więcej, złotych w kolejne dodatki, które wydacie na ten samochód, ale kto to już tam będzie liczył, to są już po prostu Wasze małe smaczki i tym będziecie się cieszyć. Nie zmienia to faktu, że zabawa w offroad Jeepem Wranglerem jest droga. Można poszukać oczywiście tańszych egzemplarzy używanych, ze Stanów itd. I to jest świetne też wyjście, żeby mieć właśnie tą legendarną terenówkę i się nią cieszyć. Czy kupiłbym ten samochód? No chyba widzieliście już w całym materiale, że tak, kupiłbym i najchętniej bym nie oddawał tego samochodu do Sobiesława Zasada, tylko po prostu go sobie zatrzymał, bo to jest świetny samochód. Nigdy nie miałem tak dobrego samochodu, który dawałby mi tyle wolności, emocji, frajdy i tego wszystkiego. Wjeżdżacie na kopalnię, zapominacie praktycznie o wszystkim. Zapominacie o wszystkich problemach dnia codziennego itd. Macie tylny napęd, fajne, możecie wjechać wszędzie. Możecie jechać na turystykę offroadową, którą polecam, bo zwiedzanie kraju takim samochodem, spanie w namiocie dachowym, na którym aktualnie na tym dachu siedzę, no to jest coś niesamowitego. I jeśli tylko Cię wciągnie zabawa w jazdę po bezdrożach, to niestety innego wyjścia nie masz, bo Jeep Wrangler to jest jedyna chyba terenówka, która jest faktycznie oferowana w salonach poza Fordem Raptorem, ale to jest pick-up, Rangerem Raptorem oraz także G-Landą, czyli G-klasą, ale w G-Landzie, no to umówmy się, to jest bardziej już bulwarówka niż terenówka, która kosztuje po milion parę tysięcy złotych albo i nawet więcej i czeka się 3,5 roku. Na to, szczerze powiedziawszy, rok oczekiwania i macie naprawdę ciekawy samochód, który już naprawdę z fabryki może wjechać i zrobić to, co dzisiaj widzieliście. No i tak, moi drodzy, zakończyliśmy oto ten materiał. Ja oczywiście Was zapraszam do subskrypcji kanału Moto Okiem i zajrzenia do nas na stronę internetową i tak dalej, zajrzenia do nas na Facebooka czy Instagrama, bo dzięki Wam jesteśmy w stanie testować te samochody i coraz ciekawsze samochody testować, bo nie tylko oczywiście pospolite samochody, ale i te sportowe, te terenowe i tak dalej. Więc co? Subskrypcja, tam na dole czerwony przycisk, dzwoneczek, żebyście nie zapomnieli także, bo pozwala Wam to widzieć i dostawać powiadomienia o najnowszych naszych produkcjach. A ja się z Wami żegnam, zapraszam do kolejnych filmów, które Wam się tutaj gdzieś wyświetlą. No i co? Cieszymy się tym widokiem, który faktycznie jest, czyli zachodzącego słońca. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!